Sierpień 1920 roku. Polska istniała od 2 lat. 2 lat po tym, jak na 123 lata zniknęła z mapy. Armia Czerwona znajdowała się 15 kilometrów od Warszawy. Lenin zdążył już stworzyć marionetkowy polski rząd, zainstalowany w Białymstoku, czekający na moment wejścia do stolicy. Sowieccy komisarze wiedzieli już, kogo aresztują jako pierwszego. Polska poprosiła o pomoc. Francja i Anglia odmówiły. Żadnych żołnierzy, żadnej broni, żadnych sojuszników. Warszawa była sama. W tamtym momencie brytyjscy generałowie dawali polskiej stolicy mniej niż 5 dni do upadku. Nikt nie wyobrażał sobie tego, co wydarzyło się później. Największa armia polowa w Europie została powstrzymana, a cały kontynent zmienił kurs. Oto historia cudu nad Wisłą. A pod koniec tego filmu zrozumiesz, dlaczego Winston Churchill nazwał tę bitwę jedną z najważniejszych w historii ludzkości. I dlaczego Zachód wolał nie patrzeć na to, co się tutaj wydarzyło. Aby zrozumieć, co wydarzyło się w sierpniu 1920 roku, trzeba cofnąć się o 6 miesięcy. Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku, po 123 latach podziału między 3 imparia: Rosję na wschodzie, Prusy na północy i Austrię na południu. 3 mocarstwa, które wymazały kraj z mapy w 1795 roku i przez ponad wiek próbowały zniszczyć także język, kulturę i pamięć. Jednak nowe państwo polskie narodziło się bez wyznaczonych granic. W Europie zniszczonej przez I wojnę światową granic się nie negocjowało, granice się zdobywało. To właśnie w tym kontekście Józef Piłsudski podjął ryzykowną decyzję, która o mało nie kosztowała wszystkiego. W kwietniu 1920 roku przypuścił ofensywę na Kijów, stolicę Ukrainy, próbując stworzyć strefę buforową między Polską a bolszewikami. Ofensywa dotarła do Kijowa, a potem się załamała. Armia Czerwona pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego, 27-letniego genialnego i bezwzględnego generała, zreorganizowała siły z prędkością, której Polacy nie przewidzieli. Sowiecka kontrofensywa była miażdżąca. W ciągu kilku tygodni to, co było polskim natarciem, zamieniło się w chaotyczny odwrót. Tuchaczewski wydał rozkaz, który zapisał się w sowieckich archiwach. Po trupie białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Lenin przeczytał ten rozkaz i nie prosił o złagodzenie tonu. Widział w Polsce korytarz do przeniesienia rewolucji do Europy Środkowej, gdzie ruch rewolucyjny groził wywróceniem Niemiec do góry nogami. Jeśli Warszawa by upadła, następnym krokiem byłby Berlin. W lipcu 1920 roku front załamał się z prędkością, która zaskoczyła samych sowieckich dowódców. Polacy cofali się o 20–30 km dziennie. Miasta, które od wieków były polskie, upadały w kilka godzin. I wtedy nadeszły wieści z Londynu i Paryża. Brytyjski rząd Lloyda George'a zalecił polskiemu rządowi przyjęcie sowieckich warunków, jakichkolwiek warunków. Brytyjska Partia Pracy poszła dalej. Związki zawodowe odmawiały załadunku statków z bronią przeznaczonej dla Polski. We Francji opinia publiczna była podzielona, a nieliczni ochotnicy, którzy przybyli, niczego nie zmienili. Warszawa zaczęła przygotowywać się na najgorsze. Rodziny opuszczały miasto. Rząd dyskutował, gdzie zainstaluje się na wygnaniu. Kościelne dzwony biły od rana do nocy. Za murami stolicy w odległości 15 kilometrów Armia Czerwona rozbijała obóz. Ale był jeden człowiek, który nie dyskutował o wygnaniu. Siedział sam w pokoju nad mapą i kreślił coś, czego Tuchaczewski nie mógł sobie wyobrazić. Józef Piłsudski w sierpniu 1920 roku miał 52 lata. Rosjanie zesłali go na Syberię jeszcze w młodości. Później został aresztowany za działalność rewolucyjną, a po udawaniu szaleństwa przeniesiono go do szpitala psychiatrycznego, skąd uciekł. To właśnie on stał naprzeciw Tuchaczewskiego. Józef Piłsudski znał porażkę z bliska. Wiedział, ile kosztuje.
Wiedział też, że frontalna obrona Warszawy to wyrok śmierci. Tuchaczewski nacierał 4 armiami w linii, masą 200 000 ludzi prącą prosto na stolicę. Konwencjonalna logika wojskowa nakazywała skoncentrować wszystkie dostępne siły na obronie miasta. To właśnie zalecali francuscy doradcy. Tego spodziewał się polski sztab generalny. Piłsudski wybrał przeciwieństwo. Plan, który opracował sam w tajemnicy w ostatnich dniach lipca, był tak śmiały, że graniczył z nieodpowiedzialnością. Zamiast bronić Warszawy wszystkim, co miał, zostawił w mieście tylko niezbędne minimum i skoncentrował grupę uderzeniową na południu nad rzeką Wieprz, z dala od sowieckich oczu. Celem nie było powstrzymanie natarcia. Chodziło o to, by pozwolić Tuchaczewskiemu wejść, a potem uderzyć go w skrzydło, tam gdzie Armia Czerwona posunęła się zbyt szybko i zostawiła odsłonięte boki. Był jeszcze jeden element, o którym Tuchaczewski nie miał pojęcia. Polscy kryptolodzy złamali sowieckie kody radiowe na kilka tygodni przed bitwą. Piłsudski wiedział, gdzie znajdują się dywizje wroga, dokąd się poruszają i gdzie skrzydło jest puste. W wojnie, w której informacja była towarem tak deficytowym jak amunicja, było to warte więcej niż cała armia. Problem polegał na tym, że nikt nie wierzył, iż plan zadziała. Generał Maxim Weygand, wysłany przez Francję jako doradca wojskowy, proponował inną strategię. Lata później, gdy zwycięstwo stało się legendą, wybuchł spór trwający do dziś. Czy plan był Piłsudskiego, czy Weyganda? Francuzi chcieli zasług. Prestiż uratowania Polski był wiele wart w Europie, która po wojnie na nowo dzieliła wpływy. Polska historiografia jest jednomyślna w przypisywaniu planu Piłsudskiemu. Norman Davis w Orle Białym, Czerwonej Gwieździe przeanalizował dostępne dokumenty i doszedł do wniosku, że trzon manewru był polski. Weygand pomógł w poprawkach taktycznych, a nie w samej koncepcji. W nocy 5 sierpnia Piłsudski podał się do dymisji z funkcji premiera, aby objąć bezpośrednie dowództwo nad operacjami. Gest wyrachowany. Chciał pełnej kontroli, bez ingerencji politycznej. Spanikowany polski parlament przyjął to w milczeniu. W kolejnych dniach, podczas gdy Warszawa się modliła, a europejskie gazety już zapowiadały upadek miasta, Piłsudski przesunął swoje siły na południu, a Tuchaczewski nie wykrył absolutnie niczego. Bardzo niewiele osób wiedziało o planie. Żadnych zapisów pisemnych, żadnej komunikacji, którą można by przechwycić. Tuchaczewski nic nie widział. Był przekonany, że Polacy są w całkowitej rozsypce, cofają się w nieładzie, niezdolni do organizowania niczego poza desperacką obroną. Raporty wywiadu to potwierdzały, komisarze polityczni mówili to samo. Lenin z Moskwy niczego nie podejrzewał. Rankiem 12 sierpnia Armia Czerwona przekroczyła rzekę Włunkrę i rozpoczęła ostateczny atak na Warszawę. Rankiem 16 sierpnia Piłsudski wydał rozkaz natarcia na południu. Nikt nie wiedział, czy plan zadziała. Nawet on sam. 16 sierpnia 1920 roku. 5 polskich dywizji wyłoniło się z ciszy i ruszyło na północ. Bez ciężkiej artylerii torującej drogę, bez przygotowania, które generałowie I wojny światowej uznaliby za niezbędne minimum. Tylko jednostki piechoty i kawalerii poruszające się szybko, z prostymi rozkazami, przełamać lewe skrzydło sowieckie i nie zatrzymywać się. To, co znaleźli po drugiej stronie, zaskoczyło nawet samych Polaków. Lewe skrzydło Tuchaczewskiego było praktycznie puste. Nie z powodu niekompetencji, z nadmiernej pewności siebie. Skoncentrował wszystko w centrum i na prawym skrzydle, przekonany, że Warszawa upadnie, zanim nadejdzie jakiekolwiek zagrożenie z południa. Południe było w jego kalkulacjach nieistotne. Polacy uciekali. Nie było tam nic, co uzasadniałoby niepokój. W ciągu 48 godzin to założenie zniszczyło Armię Czerwoną w Polsce. Polskie dywizje pokonały 70 kilometrów w 2 dni. Przecięły sowieckie linie komunikacyjne. Odcięły całe armie.
Jednostki Armii Czerwonej, które były o godziny drogi od Warszawy, nagle odkryły, że nie mają już zaplecza. Dostawy zostały odcięte, a rozkazy po prostu przestały nadchodzić. Załamanie było tak szybkie, że Tuchaczewskiemu w jego kwaterze głównej w Mińsku zajęło kilka dni zrozumienie tego, co się dzieje. Raporty przychodziły sprzeczne. Niektóre jednostki twierdziły, że prą naprzód, inne po prostu przestały odpowiadać. W Warszawie dźwięki artylerii, które w poprzednich dniach dobiegały coraz bliżej, zaczęły się oddalać. Żołnierze w okopach zauważyli to pierwsi, potem cywile i gazety. W ciągu 10 dni, między 16 a 25 sierpnia, Armia Czerwona straciła 66 000 wziętych do niewoli żołnierzy, 231 dział i ponad 1000 karabinów maszynowych. Kolejne 30 000 otoczonych i bez drogi powrotnej przekroczyło granicę niemiecką, gdzie zostali rozbrojeni i zatrzymani, ponieważ Niemcy były neutralne i nie mogły pozwolić siłom zbrojnym na swobodne przejście przez swoje terytorium. Tuchaczewskiemu udało się wycofać to, co zostało z jego sił, ale to, co zostało, było ułamkiem tego, co maszerowało na Warszawę. Zagrożenie zniknęło w 10 dni. Lenin w Moskwie przyjął tę wiadomość w milczeniu. Kilka miesięcy później, na spotkaniu partii, przyznał, że porażka w Polsce była największym błędem strategicznym rewolucji. Korytarz do Europy Środkowej został zamknięty. Marzenie o rewolucji kontynentalnej odłożone na dziesięciolecia. Bitwa militarna dobiegła końca. Bitwa o to, co ona naprawdę oznaczała. Ta dopiero się zaczynała. 18 marca 1921 roku Polska i Rosja Sowiecka podpisały traktat ryski. Wojna się skończyła. Polska utrzymała swoje wschodnie granice, odzyskała terytoria i otrzymała sowieckie odszkodowanie. Na papierze pełne zwycięstwo. W praktyce coś znacznie większego, czego prawie nikt na Zachodzie nie chciał uznać. Winston Churchill był jednym z nielicznych wyjątków. W 1931 roku, pisząc o bitwach, które ukształtowały cywilizację, Churchill zaliczył cud nad Wisłą do najważniejszych w historii ludzkości. Logika była prosta. Gdyby Warszawa upadła w sierpniu 1920 roku, Armia Czerwona dotarłaby do granicy niemieckiej, w Niemczech ogarniętych rewolucyjnym wrzeniem. To, co stałoby się później, nie jest mglistą spekulacją. Był to scenariusz, który Lenin otwarcie planował w korespondencji z Lewem Trockim, człowiekiem, który stworzył i politycznie kontrolował Armię Czerwoną. Europa 1921 roku byłaby nie do poznania. Ale Churchill był odosobnionym głosem. Brytyjska prasa spisała Polskę na straty jeszcze przed bitwą, a skorygowanie tej narracji kosztowało więcej, niż wydawcy byli skłonni zapłacić. We Francji Weygand wrócił do Paryża, pozostawiając kwestię autorstwa planu celową niejednoznaczną. W Stanach Zjednoczonych o wojnie polsko-bolszewickiej ledwie wspominano. Sowiecka historiografia poszła dalej. Przez dziesięciolecia cud nad Wisłą był wyjaśniany w sowieckich podręcznikach jako konsekwencja wyczerpania wojsk i błędów logistycznych. Piłsudski znikał z narracji. Porażka stawała się wypadkiem przy pracy, a nie bitwą przegraną z lepszym przeciwnikiem. Ta wersja przetrwała XX wiek i skaziła część zachodniej historiografii, zwłaszcza po 1945 roku, kiedy Polska znalazła się w orbicie sowieckiej, a temat stał się politycznie niewygodny. W samej komunistycznej Polsce bitwa istniała w książkach, ale sprowadzona do drobnego epizodu, bez bohatera i bez znaczenia. Piłsudski był dla reżimu postacią przeklętą, nie mógł być traktowany jak bohater.
W 1920 roku, po zwycięstwie, polskie duchowieństwo ogłosiło, że Matka Boska wstawiła się za Polską, że żadne ludzkie wyjaśnienie nie wystarczy dla tego, co wydarzyło się w tamtym sierpniu. Stąd nazwa Cud nad Wisłą. W komunistycznych podręcznikach wszystko to stawało się czystą religijną fantazją, nie mającą miejsca w oficjalnej historii. Norman Davis w Orle Białym, Czerwonej Gwieździe zrekonstruował bitwę na podstawie polskich, sowieckich i brytyjskich archiwów i doszedł do wniosku, który zaniepokoił obie strony. Polskie zwycięstwo było realne, decydujące i ignorowane z powodów, które miały więcej wspólnego z polityką niż z historią. Ten niepokój trwa, ponieważ pełne uznanie cudu nad Wisłą zmusza do zadania niewygodnego pytania dla Zachodu z 1920 roku i dla każdego dzisiejszego czytelnika. Gdyby Polska nie powstrzymała Armii Czerwonej w tamtym sierpniu, własnymi żołnierzami i bez pomocy z zewnątrz, co stałoby się z Europą? Odpowiedź nie jest prosta, ale pytanie jest nieuniknione. W sierpniu 1920 roku Polska istniała od 2 lat, a od końca dzieliło stolicę 15 kilometrów. Nie było sojuszników. Był człowiek z planem, w który nikt nie wierzył, i polscy żołnierze, którzy walczyli, nie wiedząc, czy wrócą do domu. A kiedy wrócili, uratowali coś, co wykraczało daleko poza Polską. Uratowali Europę, która nawet nie wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie i która nigdy nie chciała przyznać, co zawdzięcza Polsce. To mówi coś o historii, której nas uczono, i mówi coś jeszcze głębszego o tym, co to znaczy być Polakiem. Bo Polska nie wygrała tej bitwy przewagą liczebną. Nie wygrała jej dzięki pomocy z zewnątrz. Wygrała ją czymś, czego 123 lata okupacji nie zdołały zniszczyć. Zdolnością do walki, gdy cały świat już się poddał. Czy cud nad Wisłą był cudem, czy naturalną konsekwencją postawy narodu, który po prostu odmówił ponownego zniknięcia? Teraz muszę zadać Ci pytanie i chcę, abyś odpowiedział w komentarzach. Czy miałeś dziadka, pradziadka, kogoś z rodziny, kto żył w tamtym okresie, kto walczył, uciekał, kto przetrwał wojnę polsko-bolszewicką? W 1920 roku Polska walczyła z armią. W przyszłym tygodniu historia ludzi, którzy walczyli dalej po zakończeniu wojny, przeciwko wrogowi, który nosił polski mundur. Przez 40 lat reżim nazywał tych żołnierzy bandytami. Prawdziwa historia jest inna. Jeśli nie chcesz jej przegapić, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień. Do zobaczenia w następnym filmie.